No i witamy na Rodos. Słuchajcie, jesteśmy na lotnisku. Przylecieliśmy właśnie przed chwileczką za ten lot. Trwał niecałe 40 minut. Bardzo szybko, bardzo przyjemnie i wystartował i wylądował. Naprawdę super. Jeszcze nam zmienili miejsca i siedzieliśmy koło siebie. I teraz czekamy, bo zarezerwowaliśmy sobie tutaj auto i powiem Wam tak. Rezerwacja auta przez booking.com jest bardzo łatwa oczywiście, ale jednocześnie trzeba zapłacić depozyt, ale jeżeli dobrze poszukacie, to te samochody się zmieniają i również depozyt się zmienia. I na początku mieliśmy mieć depozyt 900 funtów, jak wchodziłam w auta, a później się okazało, że 250. Są opcje również, żeby wynająć auto bez depozytu, ale od razu Wam powiem, to jest dzienny koszt 50 euro. A my mamy za 70 funtów auto na całe 4 dni. Także jest różnica, depozyt wiadomo, że Wam oddadzą, bo wzięliśmy tak full cover insurance, więc jesteśmy happy. No czekamy, zobaczymy jak dalej, także do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, mamy autko, ale trochę śmiesznie wyszło, bo się okazało, że no tylko preferują tutaj akurat w tej kompanii karty kredytowe. No my oczywiście nie mamy karty kredytowej, ale dobra, słuchajcie, była tak przesympatyczna pani, wcisnęła nam za 60 euro dodatkowy insurance, który chyba i tak by nam wcisnęła i tak. Musiałaby wcisnąć i tak naprawdę wzięła nam z karty takiej naszej normalnej, debitowej tą samą płatność, co powinniśmy zapłacić. Mamy fajne autko Renault Clio. Słuchajcie, 100 wyszła z tym insuransem, więc jesteśmy happy. Jedziemy teraz sobie gdzieś, zobaczymy gdzie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się znowu auto tutaj wynająć, tak jak na Santorini, więc będziemy mogli eksplorować tą wyspę, a Wy razem z nami. Of a mile, your destination will be on the left. Patrz, jaki tam jest zakręcił. Widzisz? Tylko masz tam lustro, żeby widzieć, czy coś idzie. Ła, dobre. Dobre. Ale mamy zakrętę, jedziemy do Seven Springs, bo mamy jeszcze trochę czasu do hotelu i nam tak Pan doradził, żebyśmy sobie tutaj przyjechali, a później może jeszcze na Zatokę Antoniego Queena. Także zobaczymy, jak to tutaj ładnie wygląda. Już mi się podoba. Zobaczcie, jaka akcja. Wyciągnęliśmy kanapki, których nie zdążyliśmy zjeść. Chcesz go karmić? Naprawdę? Mi się wydaje, że nie można. Ale jak czeka, zobaczcie. Dobra, ja muszę tutaj rozpracować, gdzie mamy iść. Tam jest tawerna i chyba gdzieś tam w lasek trzeba iść. Jeszcze muszę wyciągnąć, bo może jakiś olejek czy coś. No i zobaczcie, fajnie, jesteśmy tak, jest przed 11, trochę nam zeszło, zanim auto wypożyczyliśmy. Bo właśnie pani nam tutaj dawała fajne wskazówki, gdzie pojechać, co warto zobaczyć, a co absolutnie jest bez sensu. Także później Wam o tym opowiem. Teraz idziemy sobie tutaj na te 7 źródełek. To jest taka atrakcja dla każdego. I dla dzieci. Zobaczcie, to są dla dzieciaków jakieś te i huśtawki. Ale dawno nie widziałam takiej huśtawki. Zobacz. Widzisz? Idziemy tutaj i zobaczymy, bo trochę ludzi się teraz zjechało. I zobaczymy, przebraliśmy klapki. Także i mamy, zobaczcie, jest już drogowskaz. 7 źródeł i tunel. No to my chyba pójdziemy najpierw do tunelu. Zobaczymy. Dobra, idziemy najpierw do tunelu, później tu wrócimy. Ten tunel ma 180 metrów i wychodzi się po drugiej stronie. Także to jest taka największa atrakcja. No oczywiście jak ktoś się boi, no to nie może wchodzić do środka. Także idziemy, zobaczymy. Ale powiem Wam, że to jest chłodniutko, fajnie. Tak zielono, zupełnie inaczej niż na Santorini. Ludzie tutaj właśnie już się, widzę, przygotowują, żeby wejść. No dobra, schodzimy, słuchajcie, ja idę w klapkach. Idę w klapkach, bo mam takie klapki, że mogę sobie śmiało wejść. Małżonek też ma swoje klapeczki, poza tym dobrze mu zrobi to przejście po takiej wodzie. A są kamyczki, więc fajnie iść w klapkach. Tam już ludzie poszli, my też idziemy. Wchodzimy teraz do tunelu. 180 metrów idziemy w takim tunelu. Muszę tak nagrywać, bo nic nie będzie widać, więc... jak tu ciemno. Bo jest, słuchajcie, wodę mam za kostki. Jest naprawdę ciemno.
180 metrów. O, teraz się robi jeszcze ciemniej. No właśnie, jak ktoś idzie z tyłu, jest wysoko, to nic nie widać. Jest szybko, powiem wam, że szybko. On się śmieje, że nie jest dla mnie kulturyzmu. Ale szybko na to leci. Normalnie czuć, jakby cię pchało. Gdzieś już tam ludzie widzę, chyba wychodzą. No i dobra, zobaczcie. Tutaj jest jakieś przejście, ale tu nie można iść. O, tu gdzieś do góry. My idziemy dalej. No bardzo, tutaj tak silnie płynie woda, że normalnie jak będziecie szli z dziećmi, gdybyście szli z dziećmi, to normalnie za rączkę trzymajcie, bo uczuciem ta woda wprawi. No i buty obowiązkowo, nie idźcie na wodę. No mówię, no ja klapki swoje poświęcę i takich już nie zabieram, ale jest takie słuchajcie, dziś już wychodzimy pomału, ale tutaj jest ciasno i jeszcze się można przewrócić. Ale zasyła woda. Czekajcie, bo sobie ludzie przejdą, a ja tam zrobię zdjęcie. Sobie już wyjdą. Dalej. Zobaczcie, już jesteśmy tutaj na zewnątrz. Dochodzimy do takiego źródełka, które wybiło. Ale pięknie. Zobaczcie, pięknie. Do rzeki prosto, tak. Super. Jedziemy tu w prawo? Chodźcie, zobaczymy. No dobrze, słuchajcie, wyszliśmy na zewnątrz, ale mam nogi, jest mi tak zimno w stopy. Tu jeszcze można się przejść. Pewnie można wrócić tamtędy również. O, i lina do huśtania. No, fajnie. No, to widzicie, 150 metrów mamy z powrotem do tej restauracji, a my sobie jeszcze będziemy tutaj. Widzę, że małżonek zadecydował. Nóżki ci się schodziły? No takie biedne odciski. No i właśnie tak sobie to Rodos trochę wyobrażałam, że trochę będzie tak dziko w lesie, a później zobaczymy, jak będzie na plaży. Bardzo fajnie się tu idzie. Lekko, przyjemnie, tak jak lubimy. I tu mamy ten mini wodospad. Tu widzę, że panowie już też czekają. A, bo tam jest kolejny tunel, czy nie? Po prostu... Aha, zobacz, jak fajnie. Fajnie wygląda, słuchajcie, chociaż to jest taki malutki wodospad. No pewnie daje radę, jak jest zima. Zima, jak pada deszcz, jest chłodniej, jeśli tu w ogóle pada deszcz. No skądś ta woda musi się brać. No i tu sobie już wychodzimy. Jest główna ulica, więc pewnie musimy przejść na drugą stronę. Nie wiem, czy tu auta na górze nie stoją, wiecie? Czyli jeszcze raz musimy wrócić chyba do tej ścieżki. No tak, tu auta stoją. Musimy wrócić jeszcze raz w stronę parkingu i wtedy pójść sobie w lewo. Tutaj jest to, co nagrywałam, że widać, jak ludzie idą. Słychać tylko wodę, nie wiem, czy widać. My idziemy tu do góry, wrócimy sobie w tamto miejsce. No jest to fajna atrakcja, ale nie jakaś taka długa. Tak fajnie przyjechać, przejść się, bo to jest na pewno ciekawe. Dajcie znać, czy byliście, czy w ogóle odwiedziliście Rodos. Dla nas to jest pierwszy raz i przez te kilka dni tutaj na pewno coś nam się uda zobaczyć, ale nie wiem, która atrakcja będzie numer 1. Słuchajcie, ludzi się zrobiło bardzo dużo. Idziemy na te 7 źródeł. Tak, mówię, że teraz się zrobiło bardzo dużo osób. Przyjechało. A która jest godzina? 11, pół do 12? Jakoś tak. Później? 10:53. O, wow, to co ja myślałam, że już jest tak późno. Ale fajna tutaj knajpka, patrzcie jak pięknie. Ale super. Takim romantycznym mostkiem można przejść. Przejdziemy sobie. Bardzo ładnie. Zawsze się śmiałam z ludzi. Proszę nie wkładać klapek, jak chodzi się w góry. I co? Dzisiaj jesteśmy przykładem właśnie takiego czynu. A tu trzeba przez drzewa. Radzie, co to za labirynty? Jak ja mam tu przejść?
No, mi się też tak wydaje, że tu są te źródła, tylko one po prostu teraz są no nie ma wody, więc nie można zobaczyć. Na pewno. A ludzie idą do góry, pchają się. Widzicie, spotkaliśmy jakichś Polaków i odradziliśmy im, bo też pani była przerażona w klapkach, żeby wspinać się tam. Fajnie, że słuchajcie, jest tutaj darmowy internet, ale my chyba tu nie będziemy siadać. Co, jedziemy sobie nad morze? Tak, tak. Ale ładnie tutaj płynie ta woda. Zobaczcie, naprawdę knajpka jest przepiękne miejsce, co? Ślicznie, tak. To powiem wam, że naprawdę to miejsce jest przepiękne. Gorąco wam polecamy tutaj wpaść. No bo fajna atrakcja, ale taka na 2 godzinki maksymalnie. No chyba, że będziecie siedzieć tutaj w knajpce, no to co innego. No chyba karetka jedzie po panią, bo tam pan z tej restauracji widziałam, że wzywał. Ale patrzcie, ile to jest aut nagle. Bum! Tak jak przyjechaliśmy, nikogo nie było. Nagle tyle aut. Także przyjeżdżajcie tu szybciej, jeżeli chcecie mieć fajne miejsce i zaliczyć w spokoju tutaj spacer przez tunel. A my ruszamy dalej. Słuchajcie, od razu po drodze przy głównej drodze mamy, słuchajcie, sklepik pomarańczowy. Także warto się zatrzymać i zrobić sobie jakieś małe zakupy. Na pewno orzechy wpadają, jogurt i może miodek. Zobaczcie, mamy tutaj przystanek autobusowy, ale ja nie widziałam jeszcze ani jednego autobusu. Tu mamy parking i zaraz wam pokażę, gdzie jesteśmy. Pięknie, słuchajcie, co ja sobie podejdę, bo za chwilę już tam wejdziemy na dół i zobaczymy, jak to wygląda. Także mówię, jak tutaj z tego co widzę, to tak, tu jest jedna część i tam dalej po drugiej stronie jest druga część, ale mówię, no tam nam się nie udało wjechać, nie ma znaczenia i tak jest ta sama woda, pięknie to wygląda, chociaż ja nie ukrywam, że mi to przypomina po prostu jedną z zatoczek w Korwalii. Co o tym myślicie? Ci, co mieszkają w Anglii, byli w Korwalii, zgadzacie się? No pięknie, gdzieś tutaj na chwilę będziemy musieli przycupnąć. Tutaj widzę leżaczki, ale mówię, nasze leżaczki mnie interesują. No plaża jest taka, no, bez komentarza. Wiecie, że po Santorini to ja już mam różne opinie na temat plaży, ale tam są, widzę, kamyczki. O, tutaj też fajnie, można na kamyczkach usiąść. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Na razie widzę, że się tylko ludzie pluskają, a sami mamy ochotę po prostu zanurzyć się tam. Nie wiem, może gdzieś tam uderzymy w te kamienie i będzie nam najlepiej. Słuchajcie, kąpiel zaliczona, deska się sprawdza, buty jeszcze bardziej. Zobaczcie, jak fajnie, ale co jest tutaj niefajnego? Kamienia. Trzeba uważać, bo ja już sobie tak trochę chciałam na nich usiąść i przejechałam sobie po nodze, ale robimy sobie jeszcze przerwę przed hotelem. Nie mamy co prawda kawusi, ale mamy moje ciastka migdałowe. Zdążyłam jeszcze je upiec w Atenach. Także ciastka migdałowe bankowo są dostępne w moim sklepie. Jak ktoś ma ochotę na bezglutenowe, mąka migdałowa, czyli takie są, można powiedzieć, troszeczkę low carb, to zapraszam Was serdecznie. Wysyłam na terenie Anglii do każdego. Będzie też możliwy oczywiście odbiór osobisty, jak tylko wrócę i zacznę je z powrotem piec. Ale dużo pomysłów jest, także na samym końcu filmiku zawsze pojawi się informacja z logiem mojej firmy, także serdecznie Was zapraszam. Jak macie ochotę na coś pysznego, zdrowego, to się gorąco polecam. No i słuchajcie, u nas spada jeszcze jogurt, oczywiście owcze, do tego banany, do tego orzechy i miodzik. I mamy pyszny obiadek w takich okolicznościach. No i ciasteczka. Słuchajcie, na pewno jest fajnie przyjechać w paść, popluskać się i spadać. Pan tutaj, zobaczcie, owoce sprzedaje, ponczusie świeże. My uciekamy, bo za chwilę możemy się już zameldować w hotelu. No i zobaczymy, jak wygląda miejsce z naszego hotelu, bo jestem sama ciekawa. Lecimy do góry. Ale mamy ładną drogę. Wyjechaliśmy z tej zatoki Antoniego Queena, ale to jest tak, mówimy z mężem, tak zobaczyć po prostu sobie, przyjechać, odhaczyć i tyle, no nie? A tutaj już się zaczynają piękne plaże po lewej. Ale tu są zakrętasy. Ale zjeżdżamy w stronę Stegny. W tej miejscowości mamy hotel. I wszystko fajnie, tylko właśnie nam dorodzono, żebyśmy nie liczyli na autobusy jak na Santorini. Tylko samochód. Bo nie ma tutaj przystanku autobusowego, jest przy głównej drodze, ale zobaczcie, jak pięknie
góry. No i słuchajcie, dotarliśmy na razie wygląda fajnie, zobaczymy jak w środku. Jesteśmy Delphi Hotel. Trafiłam go naprawdę w super cenie. Za 4 dni ze siadaniem zapłaciliśmy 200 funtów. Także słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest bardzo dobra cena. Zwłaszcza, że było dużo drożej. Tylko, że tutaj mąż musi zaparkować wzdłuż drogi, bo nie ma innej opcji, nie ma parkingu. Chociaż i tak się cieszę, bo na przykład na Krecie córka musiała super płacić za parking, a tu jest za darmo, tylko że przy drodze. No i jesteśmy w pokoiku. Bardzo nam się podoba, słuchajcie. Bardzo ładnie. Dużo gratisów, które będzie można zabrać. Ale tutaj zobaczcie. Tada! Nie mamy co prawda pokoju z widokiem na morze, bo mamy z widokiem na góry, ale zupełnie nam to nie przeszkadza, bo będzie tutaj cień. I o to chodzi. A nas i tak pewnie większość czasu nie będzie. Bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona. I chyba małżonek. Bardzo ładnie jest wystylizowany ten pokój. Ładnie, prawda? Tak lodówka. I co mam w lodówce? Niespodzianka? Dada! Słuchajcie. I jeszcze sezamka. No to ja jestem happy. A w zamrażarce nie ma Radziu piwa. Trzeba kupić. Nie, jest bardzo ładnie, słuchajcie, naprawdę zostawię Wam linka, zobaczymy jak będzie nam się spało, czy nie będzie głośno i tak dalej, i tak dalej. Łóżko, jedynie to było tak, że jak rezerwowaliśmy, ponieważ to był jeden z ostatnich pokoi, no to nie mogliśmy wziąć takiego double bed, tylko mamy jak gdyby osobno, widzicie, tak złączone. No ale powiedzmy nam to kompletnie nie przeszkadza, bo przecież mąż i tak będzie spał na balkonie. Słuchajcie, to jest korytarz. Wi-Fi jest za darmo, więc wystarczy zeskanować kod. My mamy pokój na samym końcu, super. A to i zobaczcie, jaki widoczek. Co prawda tam już do góry nic więcej się nie idzie, ale patrzcie. No po prostu raj. Mega jestem zadowolona, naprawdę. Bardzo ładnie, czysto i to jest najważniejsze. Idziemy teraz po rzeczy nasze. Tutaj właśnie się schodzi. Słuchajcie, nie wiem jakie są ceny normalnie. Może jest trochę drożej. Nie mam zielonego pojęcia. Co tam, już upatrzyłeś jakąś papuszkę? Ale nam się naprawdę fuksło. Jeśli chodzi o... Co tam jest, papugi? Zaraz Wam pokażę papugi, bo przecież ten ma bzika na punkcie papug. O, jak ładnie winogron rośnie. Czemu u nas w ogrodzie jeszcze tak nie rośnie ładnie? No są faktycznie tutaj papugi. Hello! Nie, żadna nie chce odpowiedzieć, trudno. Idziemy po pokażę. Słuchajcie, tak wygląda tawerna. Ja sobie tutaj siadam, bo już ludzie poszli, ale to jest tak pięknie. To jest przyłączone do naszego hotelu. Nie chcę nagrywać, bo obok są ludzie. Więc tutaj się wchodzi do hotelu, a w tawernie siedzi się, jest śniadanko. Można sobie teraz wziąć kawkę, herbatkę, także jest pięknie. No dobra, słuchajcie, to jest nasze lokalne miejsce i teraz jeszcze takie atrakcje. Tam dalej jest ta jaskinia, tak, o której mówiłeś, ale tam płyną statki. My chcemy przejść się dzisiaj jeszcze na zamek, zobaczymy jak nam się uda. Nie chcielibyśmy jechać już autem. Trochę jesteśmy zmęczeni, powiem Wam, ale chcielibyśmy ten dzień wykorzystać. Ale rano wyobraźcie sobie, że tu możemy teraz dodać sznura do wody. Wow. Mega mi się podoba. Zobaczcie, tak się prezentuje ładnie hotel. Tutaj jest ta tawerna. Od razu się schodzi. Nasz pokój jest tak osobno się wchodzi. Tutaj są jakieś takie większe widocznie pokoje, może jakieś rodzinne, nie wiem. Także tutaj do góry idziemy. Też są na górze jeszcze pokoje z widokiem na morze, ale jak ja rezerwowałam, to tak jak Wam mówiłam, już po prostu nie mieliśmy jakiegoś wyboru, a ja też mieliśmy jakiś limit przeznaczony na ten wyjazd, zwłaszcza, że dlaczego to tak wyszło? Bo powiem Wam tak, bilety z Aten do Londynu to był koszt najtańszy, jaki mogliśmy znaleźć teraz, tak 30 czerwca, 1 lipca, a tak jak musieliśmy wracać, był koszt około 100 funtów, 80, 110, zależy jaka godzina i które lotnisko, więc to nas trochę przeraziło. No i postanowiliśmy sobie, że jeżeli mamy tyle płacić i niezbyt nam się chce jechać z powrotem do tego London Stansted i później, żeby nas ktoś odbierał, bo lot było o 23, to postanowiliśmy, że znajdziemy sobie jakąś inną opcję. Tak jak nasze dzieciaki podróżują, to my sobie też znajdziemy. No i znaleźliśmy sobie opcję właśnie, będę tutaj pomału szła, no właśnie taką, że zobaczyliśmy, że lecąc przez jakąś wyspę,
lecimy do nas na East Midland. No i powiem Wam, że bilet wyszedł 36 funtów. Tak można. Gdybyśmy polecili z Aten do Santorini było 13 funtów, no ale niestety nie było biletu żadnego powrotnego na East Midland, bo jeszcze nie latają samoloty na Santorini. Nie wiem dlaczego. No i wyszło tak, że mieliśmy do wyboru Korfu albo właśnie Rodos. I zostaliśmy przy Rodos, bo to był właśnie tani hotel, tańszy niż na Korfu. Terminy nam pasowały, lot o 7 rano z Aten, więc idealnie, calutki dzień jesteśmy do przodu i z powrotem mamy lot w piątek do nas, do East Midland, więc mamy tak naprawdę cały piątek też dla siebie, bo dopiero o 21 jest lot. Także koszt powrotu wyszło nas łącznie 70 parę funtów i jesteśmy mega zadowoleni. No i jeszcze przy okazji sobie coś zwiedzimy. Ruszamy z naszego hoteliku. Słuchajcie, nasz cel. Mieliśmy co prawda jechać sobie dzisiaj na zamek, ale ewidentnie małżonek powiedział, że już nie jeździ samochodem, nie ma ochoty. No ja się mu nie dziwię. Jest trochę zmęczony i widzę, że tak musi dojść do siebie. Słuchajcie, idziemy tam jest jaskinia, tam jest fajny widok i tak mi pokazało, żebyśmy się tam przeszli, a spacer nie będzie jakiś bardzo wymagający, bo około 30, maksymalnie 40 minut, ale pewnie naszym tempem to jeszcze szybciej. A przy okazji pokażę Wam, jak ładnie wygląda Stegna, bo ja jestem zachwycona. Tutaj jeszcze taką informację Wam powiem. Nasz hotelik oferuje codziennie, jeżeli się chce, taki kupon 10 funtów płaci się za 2 leżaki z parasolem, także mega. Nie wiem, czy to są tylko te leżaki, czy jeszcze gdzieś dalej, ale spoko, bo można sobie posiedzieć. Chociaż mówię, jutro byśmy chcieli też tam gdzieś coś pozwiedzać. Zobaczymy, czy się tak wszystko uda. Wiecie, 4 dni to nie jest dużo czasu, a też człowiek chciałby się chwilkę zrelaksować. Chociaż tak za długo na tej plaży też posiedzieć to tak nudno. Przynajmniej my tak mamy. Także idziemy na razie na spacer. Słuchajcie, po raz kolejny, czyli 3. miejscóweczka na dziś, to będzie jaskinia. Idę sprawdzić, po ile lody. Nie ma ceny, zasłonięte są. Może nie ma lodów, ale tu mamy pierwszy sklep z jakimiś bajerami. Obiecałam dziecku kupić buty, kapcie, ale powiem Wam szczerze, tutaj kapci nie ma, bo wszystko jest na lato. Ale nie są drogie rzeczy, sukienki po 19, dla dzieciaków po 12, zobaczcie, kapelusze 6,50, torby po 5,90, słuchajcie, nie jest drogo. Myślałam, że będzie drożej. A tu się okazuje, że nie jest drogo. Nie wiem, ile taki ręczniczek z osiołkiem myśmy przewozili je z Santorini. 9,50. No to słuchajcie, to naprawdę nie jest drogo. Bo dziś mi małżonek uciekł. Bo na Santorini i w Atenach było drożej. Słuchajcie, o i znowu jedzie. Chciałam Wam pokazać, że to jest lokalny market. Oczywiście ten motocyklista musiał nam tutaj przyjechać. Ale patrzcie, jak to jest fajnie. To jest tak fajnie zrobiona ta plaża. Tak dużo zieleni. O, tutaj piękna góra. Bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, ja lubię takie klimaty, połączenie gór z plażą i z morzem. To bardzo mi tak też przypomina naszą Korwalię albo Walię. Także to też jest takie bardzo ciekawe. Zresztą dzisiaj poznaliśmy tutaj Polaków, którzy przyjechali sobie na wakacje i takie państwo z Polski i wiecie, no im tak ciężko porównać te plaże, jak one wyglądają, a my mówimy, że właśnie bardzo nam ta plaża przypominała, ta zatoka Antoniego Quina, po prostu jedną z plaż w Korwalii, tak, też skały, takie zejście, bardzo to podobnie wygląda, także jakiegoś takiego wow też nie ma, a tu to się śmieję, że takie małe Skegness, trochę syfiasto. Ale no to są uroki, no jedna część jest super fajna, a druga jest taka byle jaka. Ale to mówię, my jesteśmy w Stegnie, a są jeszcze plaże tutaj inne, które też mamy zamiar zwiedzić i zobaczyć. Nie mam żadnej mapki, bo zastanawiamy się, gdzie mamy iść tak do końca. Zaraz tutaj się skończy wszystko. A to niby jest po drugiej stronie ten punkt widokowy. My chcemy dojść do jaskini, nie wiem, ale zobaczcie, tak wygląda cała ta miejscowość Stegna. Tam z góry sobie zjeżdżaliśmy. No i tutaj macie leżaczki, ale one należą do hotelu, który jest tutaj obok. Także podejdziemy jeszcze tam, zobaczymy. Może jest jakiś szlak po prostu, już buty mamy zmienione na odpowiednie,
żebyśmy sobie pospacerowali i chłodniej się zrobiło, ale i tak daje czadu. Właśnie mówimy o tym, że tak nigdy nie wyjeżdżaliśmy w takim okresie letnim, a w Anglii to wiadomo, że pogoda jest w kratkę i liczyć na to, że będzie ciepło, to jest naprawdę, można tylko liczyć. Także nam tutaj jest znowu za gorąco. No i czekajcie, jesteśmy już na końcu. No właśnie nie wiem, czy tak się idzie, no tak... Tak właśnie ludzie mówią, idźcie do końca, gdzieś tam czytałam, idźcie do końca właśnie tutaj tej miejscowości. No ale my przyszliśmy. No ale to gdzie masz się wspinać, jak tam jest płot? Co ta... Gdzie? Tam na kamieniu siedziała, poszła do góry. Aha. No nie wiem, jedyna droga to popatrz, prowadzi tutaj za tym domkiem, tam do góry, No widzisz? właśnie, no i tam była ta jaszczurka na kamieniu. Ale to ja nie myślę, że my tamtędy mamy iść. Bo tam jest płot wszędzie. Nie. Nikt nie powiedział, że trzeba się wspinać. Nie wiem naprawdę, jak tu iść. Tutaj sobie nurkują, ale ładnie jest. Kiedy doczytaliśmy, że my musimy iść na plażę Grande Blue. Czyli musimy się cofnąć. Nie pijesz? Aha, zostawiam. Mój smakołek, muszę wrócić. Nawet pół nie wypiłam, pani dała mi jeszcze rureczkę. Także super zielony napój. No i idziemy teraz gdzieś do góry na Grande Blue. 14 minut niby nam pokazuje, także też nie jest źle. Ale daje słońce, powiem wam, że mega daje to słońce tutaj. Ja już dzisiaj jestem ubrana w długą koszulę. 15 minut samochodem. Nie, na pierwsze 14 minut. Ale jest ciepło. Powiem wam, że to było takie dobre 10 minut wspinaczki. Oczywiście dla nas super. Pan nie marudził, więc jest ok. Tak się chyba zrelaksował trochę po tym maratonie w wodzie, autentycznie. Trochę popływaliśmy. Znaczy można powiedzieć, ja popływałam na desce, z deską. Ale no dochodzimy do tej plaży. Także fajny spacerek, myślę, że to będzie takie miejsce mniej odkryte, co? Zobaczcie, też taka fajna zatoczka, tutaj jeden, jedyny domek. Znaczy tam jakieś są, ale fajnie teraz się idzie, bo idziemy w cieniu. Jest ładne, tak, widzę. Że tak jakby było zrobione specjalnie może dla gości. Fajnie, powiem wam, że ładnie. Ładnie, czyściutko. Dobra, doszliśmy do Grande Blue. Tu jest jakaś knajpka. No dobra, słuchajcie, wszystko wiem. Wszystko wiem, plaża jest tutaj. Tam to jest tak jak nasze, tak. Tak jak nasze Dordenor. Plaża jest, słuchajcie, do 6:30 czynna. Teraz jest zamknięta, tak jak widzicie, i nie można na nią wejść. Więc jedyną opcją, którą teraz możemy zrobić, żeby sobie tutaj posiedzieć, bo nie chce nam się wracać, to jest usiąść, bo za chwilę będą tutaj ludzie przychodzić i po prostu sobie coś zamieść do picia albo do jedzenia. No także chyba zostaniemy, bo jest fajnie. Bardzo ładnie zrobiona. Pan nas zaprasza, żeby jutro przyjść, ale pewnie leżaczki też kosztują. Ja myślałam, że ona jest tak otwarta dla publiczności, a tu się okazuje, że niestety nie jest. No ale tak, tam od prawej strony. No tak, mi się też tak wydawało, że jest, ale może być tam, Radek, furtka i tam nie przyjdziemy, bo tak nam się wydaje, że ta droga co tam idzie, widzicie? No nie, ceny są kosmiczne. Zupełnie inne ceny są tam, gdzie my jesteśmy, w Stednie. A tutaj są... Za piwo euro różnicy. Piwo euro, no dobra, no ale myśmy myśleliśmy, że coś Nie, zjemy. więcej. Ile to Ale zobaczcie, kosztuje? grecka sałatka na przykład, tak? To taki odpowiednik, że wszędzie ją zjecie, 14,50. No to trochę dużo, no nie? To jest bardzo dużo. To ja nie zapłaciłam tyle, jak byliśmy nad jeziorem Batemat, bo tam kosztowała grecka sałatka dycha. No ale okej, coś może sobie weźmiemy takiego wspólnego i po prostu tylko coś do picia i będzie git. Wzięliśmy tak, weźmiemy sobie fawę, no bo jest 7,20, więc to jest taka normalna cena, o dziwo jakoś nie jest droga, i weźmiemy fetę. No i zobaczymy, no bo no, nie jesteśmy burżejami, żeby jeść sałatkę za 14,50, no to bez przesady. A już inne ceny to są już w ogóle kosmiczne. A piwo, ile co mówiłeś? Piwo 4,50, tak? Także słuchajcie, miejsce jest na pewno fajne, bardzo ładne. Możecie się tutaj się wybrać, ale od razu wam powiem, że no, cenowo to trzeba być przygotowany na pani fawę na takim wielkim talerzu, nawet nie mam jak go ująć tutaj dobrze. A tutaj małżonek ma pieczoną fetę, czyli nie jest taka crispy, jak zawsze bierzemy. Cip piwo.
No trudno. Ale powiem Wam, że wygląda to fajnie. Dobrze, dobra jest? Dobra, smaczna jest? Pokaż. Normalnie bierzemy taką, wiecie, że jest taka smażona, no nie? A to jest pieczona w piekarniku, ale może być smaczna. Bardzo dobra. A moja fawa też jest dobra. Powiem Wam, że w tej knajpce, co byliśmy ostatnio z córką tam koło jeziora, dali tą fawę jako taką przystawkę i ona była taka malutka i zimna. Po prostu oddaliśmy, bo ja powiedziałam, że ja tego nie chcę. To dla mnie było niedobra. A tutaj chyba nie ma anchois, tylko jest taka cebulka. Ale też wygląda fajnie. Jeszcze z takim widokiem to już w ogóle. Co się wydarzyło? Powiedziałam Panu, że fawa była tak pyszna i ten Pan się tak ucieszył, że przyniósł mi w prezencie to. Ale piwo też było takie pyszne i co? Ale piwa takiego nie dostaniesz. Słuchajcie, dzisiaj 3 razy dzisiaj. Najpierw wypożyczalni samochodów, później ten chłopak na recepcji, który pracuje w naszym hotelu, recepcji, no to za dużo powiedziane, wziął moje ciuchy do wyprasowania. Jutro mam je oddać. Był bardzo uprzejmy i pomocny, a teraz to... Ach, jak fajnie z Wami. Na pewno to jest brownie. Nie wiem, czy jest gluten free, czy nie, ale mnie to nie obchodzi w tej chwili, bo to chodzi o dobroć. Na pewno źle się nie poczuję, jak ktoś mi dał z dobroci serca. I tutaj małżonek zobaczy, są 2 łyżki, czyli on też dostał prezent. Słuchajcie, boskie. Boskie, warto było tutaj przyjść. Przepyszne, ciepłe. Wychodzimy, nawet nie wiem, która jest godzina, ale było pięknie, pysznie, gorąco Wam polecamy. Pani nas zapytała, czy jeszcze wrócimy. No może wrócimy, jak będziemy chcieli. No, było naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie i bardzo pysznie, a niespodzianka z ciastem była wow. I nie zapłaciliśmy dużo, bo zapłaciliśmy za to wszystko 25 euro, także 22. A, to przepraszam, dałeś na piwo. Wracamy i podziwiamy. I tak jest w ogóle fajnie, chłodno teraz. I powiem Wam, nie było daleko, 2 kilometry. To nie jest jakiś tam duży challenge, ale tutaj pod tą górkę trzeba podejść, więc jakbyście szli z dzieciakami, no to musicie im trochę pomóc. Zwłaszcza młodszym. Ale można śmiało podejść. Jest wymagająca, bo teraz znowu musimy zejść na dół. Ale opłacało się pójść, powiem Wam, że opłacało się pójść. Zaraz dojdziemy jeszcze na dół, to pokażę Wam, jak wygląda Stegna wieczorem. No, nam się podoba, mówię, ale też nie wiedzieliśmy jeszcze innych miejscowości, więc jest nam ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście Stegna jest taka numer 1. Tak, ja to zanim przyjdziemy, bo tu już się robi. Tak, ten ośrodek. Tak, tutaj za płotem po tej stronie jest taki resort. Oni właśnie mają tą swoją prywatną plażę. Ale nie widzieliśmy, żeby mieli basen. Przynajmniej na tym planie nie było, że mają basen. A może mają, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To jest właśnie ta plaża prywatna tego hotelu. Czekajcie, może Wam tutaj pokażę. Bo może ktoś z Was się wybierze na tą plażę, nie wiem. Na plażę do tego hotelu. Także fajnie to wygląda. Ale myślę, że tu jest bardzo dużo ludzi w ciągu dnia. Tu jest kolejna część tej plaży. Także mówię, oni mają swój jak gdyby swoją osobną część tutaj. Ten resort. Angeli? Chyba Angeli. Także jakbyście się wybierali, no to wygląda ciekawie, ładnie. Tu jest w ogóle, powiem Wam, tak troszeczkę ciszej, ale nie wiem, jak to wygląda, bo mamy dzisiaj 1 lipca. Jak to wygląda na przykład w połowie sezonu albo za tydzień, za 2, jak tutaj więcej osób przybędzie. Na przykład pamiętajcie, że angielskie dzieci zaczynają święta Boże, holiday od końca lipca, po jedne szkoły tam 25, 6, wszystko zależy, więc też to troszeczkę inaczej wygląda. Jak sobie przeszłam całą tą ulicę, no to są same tawerny, same takie restauracje. Tutaj oczywiście macie leżaczki, plaże i pełno kotów, ale generalnie jest bardzo spokojnie.
Nie ma jakichś imprez, nie ma jakichś dyskotek, nie ma hałasu, więc ja jestem mile zaskoczona, bo ja takie miejsca lubię. Ale co tu robić z dziećmi? No to jest jedyne miejsce. Nie wiem, może hotele coś oferują dla dzieci, nie mam zielonego pojęcia, ale nie wiem, czy moje dzieci byłyby tutaj mega szczęśliwe, gdybyśmy przejechali z nimi, no bo jednak oni liczą na jakieś zjeżdżalnie, na jakieś akwaparki i tak dalej. No, a ja już jestem prawie pod swoim hotelem, także będę znikać, no i widzimy się jutro gdzieś z jakiegoś miejsca. Mamy zaplanowany wyjazd, ale nie wiem, czy małżonek będzie chciał wstać, bo coś widzę, że malenia dalej. Naszą tawernę, bo tu się wchodzi, oczywiście do tej tawerny można wejść, a można równie dobrze sobie skorzystać z niej z hotelu. Jest przepiękna, jest bardzo ładna. Chłopak, który tutaj pracuje, jest bardzo pomocny, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Wziął wszystkie moje ciuchy, znaczy wszystkie. Dał mu po prostu 3 sukienki, 3 koszule do wyprasowania. A hotel naprawdę jest... No, zobaczymy, jak nam się będzie spało, ale pierwsze wrażenie jest super i też mogę Wam polecić, chociażby z takiego pierwszego wow. Także do zobaczenia jutro. Kolejny dzień, kolejna przygoda, kolejne miejsce do odkrycia. Pozdrawiam Was, pa!